Witamy z naszego kolejnego wyjazdu, tym razem z Krety. W tym roku mamy taki cel, że zwiedzamy dobre hotele. Jesteśmy w sieciowym hotelu Mitsis Rinella. To jest sieciówka, która jest grecką sieciówką. Hotele tej sieci są na Krecie, na Rodos, na Kos. Na Korfu pewnie też, ale ja nie kojarzę. To jest początek maja. Kilka słów o pogodzie. Z tą pogodą tutaj można w tym czasie różnie trafić. Można trafić bardzo dobrze, można trafić też dobrze, ale trochę gorzej. Na pewno minusem jest zimna woda, bo temperatury są super wysokie. Ten poprzedni tydzień był tutaj różny. Teraz prognozy były takie, że będzie między 24 a 28, a tak naprawdę odczuwalna to jest 31, 29 cały czas. Naprawdę jest mocno gorąco. Przez to, że w ogóle każdy dzień jest taki ciepły, to każdego dnia też ta woda jest cieplejsza i coraz więcej ludzi się kąpie. Dzisiaj w ogóle bardzo też dużo ludzi kąpało się w morzu, chociaż temperatura w morzu dla mnie jest zimna, 20 stopni ma, ale weszliśmy, bo jest fajne tutaj łagodne wejście do morza i naprawdę pogoda jest bardzo fajna. Wejście główne do hotelu. Właśnie fajne jest, bo jest takie nienachalne, kameralne, trochę inaczej niż w Turcji, ale bardzo eleganckie, ładnie urządzone. Taki styl tradycyjny pomieszany z boho. Recepcja, lobby bar, tam kolejny lobby bar i główna restauracja. A tutaj słynny pan Mitsis, założyciel sieci. Hotel Mitsis Selection Rinella znajduje się na północnym wybrzeżu Krety w miejscowości Kokkinihani, około 10 km na wschód od Heraklionu, czyli stolicy wyspy. To dość spokojna okolica, ale z dobrą infrastrukturą. Są tu sklepy, lokalne tawerny i dostęp do komunikacji publicznej, dzięki czemu bez problemu można wyskoczyć do miasta. Bezpośrednio przy hotelu znajduje się piaszczysta plaża z łagodnym zejściem do morza. W okolicy dominują niskie zabudowania, co sprawia, że nie ma tutaj wielkomiejskiego zgiełku. Super jest to, że dojazd z lotniska zajmuje maksymalnie 15-20 minut, co naprawdę jest sporym ułatwieniem, zwłaszcza jeśli przylecicie tutaj z dziećmi. W niewielkiej odległości od hotelu znajduje się też kilka atrakcji, np. Kretarium, czyli jedno z większych akwariów w Europie, a także ruiny pałaców Knossos, które można odwiedzić w ramach krótkiej wycieczki. My również to zrobiliśmy. Można by podsumować, że hotel ma zarówno dobre położenie dla osób, które chcą odpoczywać, ale również można go traktować jako baza wypadowa do zwiedzania wyspy. Mitsis Selection Rinella ma 2 baseny zewnętrzne, obok nich znajdują się osobne strefy dla dzieci ze zjeżdżalniami wodnymi. My byliśmy zakwaterowani w pokoju typu superior rodzinny ze współdzielonym basenem. Największy plus tego pokoju to bezpośredni dostęp do współdzielonego basenu, który znajduje się tuż za tarasem. Wychodzisz z pokoju kilka kroków i jesteś w wodzie, bez tłoku i bez szukania wolnego leżaka przy głównym basenie. Dzień dobry, witam w hotelu Mitsis Rinella na Krecie. Współdzielony oznacza, że basen dzielony jest kilkoma innymi pokojami w tym samym ciągu, ale przez większość czasu można poczuć się tu naprawdę swobodnie. To dobra opcja, jeśli zależy Ci na dostępie do wody, a jednocześnie chcesz trochę więcej prywatności niż przy głównych basenach. Wyposażenie jest identyczne jak w pokojach standardowych Superior, czyli klimatyzacja, safe, telewizor, minibar, uzupełniany codziennie, zestaw do parzenia kawy, herbaty, szlafroki i kapcie. Powierzchnia tego pokoju to około 25-30 m2, czyli taki optymalny dla rodzinki 2+1.
Główna restauracja to miejsce, do którego trafia się tutaj najczęściej, zarówno na śniadanie, jak i na obiady czy kolacje. Kalimera. Jest przestronna, jasna i dobrze zorganizowana, więc nawet w godzinach szczytu nie ma wrażenia chaosu. Stoliki są rozstawione z sensownymi odstępami, Thank you very much. a część sali wychodzi na taras, co szczególnie sprawdza się rano albo wieczorem. Śniadania są typowo hotelowe, z dużym wyborem i naprawdę są bardzo smaczne. Są świeże owoce, jogurty, pieczywo, sery, wędliny, ciepłe dania, jajka przygotowane na różne sposoby, naleśniki czy gofry. Są też typowe dania kuchni kreteńskiej. Bez problemu można zjeść coś na lekko, ale też solidniejsze śniadanie przed dniem na plaży. Obiady i kolacje to już mieszanka kuchni greckiej i międzynarodowej. Zawsze znajdziecie kilka dań na ciepło, makarony, mięsa, ryby, warzywa, sałatki, lokalne dodatki. Regularnie pojawiają się też wieczory tematyczne, np. grecki, włoski czy śródziemnomorski, więc menu trochę się zmienia i nie jest cały czas takie samo. W restauracji działają stacje live cooking, gdzie kucharze przygotowują dania na bieżąco. To dobre miejsce, jeśli chcecie coś świeżego albo po prostu chcecie zobaczyć, co trafia na talerz. Dla dzieci są prostsze opcje, które zwykle im odpowiadają, więc też nie ma problemu z wyborem. Całość działa w ramach opcji all inclusive. Obsługa sprawnie sprząta stoliki i uzupełnia bufet. Tawerna w Micis Selection Rinella to wyjątkowe miejsce dla gości, którzy wybrali pokoje ze współdzielonym basenem lub te inne pokoje w hotelu, które są zupgrade'owane. To właśnie tutaj są serwowane śniadania dla gości z tych pokoi hotelowych. Ta restauracja jest położona blisko morza, jest bardziej kameralna i na pewno rano jest przepiękny widok. Zamiast tłumu i szumu typowego dla dużych hoteli, w tawernie panuje spokojniejszy klimat. Śniadania są tutaj mniej formalne, a jednocześnie nie brakuje niczego, co potrzebne, by dobrze zacząć dzień. Bufet jest mniejszy niż w głównej restauracji, ale zawiera wszystkie podstawowe opcje. Świeże pieczywo, lokalne sery i wędliny, warzywa, oliwki, jajka na różne sposoby, sałatki i owoce. Nie brakuje też tutaj ciepłych dań takich jak kiełbaski, bekon czy naleśniki, a do tego klasyczne dodatki, masło, dżemy i miód. Do picia tradycyjnie serwowana jest kawa z ekspresu, herbaty, soki i woda. Wszystko to jest dostępne w opcji samoobsługi, ale można też poprosić obsługę o pomoc, jeśli czegoś brakuje. Śniadanie w tawernie to też szansa na spróbowanie kilku typowo greckich produktów, takich jak jogurt grecki z miodem i orzechami, czy lokalne wypieki. Dzięki temu, że tawerna jest przeznaczona wyłącznie dla ograniczonej liczby gości, nie trzeba się śpieszyć z wyborem stolika czy staniem w kolejkach do bufetu.
To dobre miejsce, żeby spokojnie zjeść śniadanie i zaplanować dzień. W Mizzi's Selection Rinella, tuż przy głównym basenie, znajduje się kilka miejsc, w których można coś przekąsić w ciągu dnia. Nieformalnie, bez konieczności wracania do głównej restauracji. W Barbecue Corner serwowane są dania z grilla, takie jak kiełbaski, mięsa i warzywa. Wszystko przygotowywane jest na bieżąco. Obok działa Fine Italian Pizza Station. Wypiekana jest włoska pizza na cienkim cieście z różnymi dodatkami, często inspirowanymi kuchnią grecką. Najbardziej obleganym miejscem w tej części hotelu jest jednak gelateria, czyli punkt ze słodkościami, który działa codziennie od 8:30 aż do 00:30, czyli tak naprawdę do wpół do pierwszej. Można tutaj zjeść lody, naleśniki, gofry, gorące tosty czy hot dogi. Jesteśmy w restauracji à la carte Steakhouse. To jest nasza pierwsza kolacja à la carte w tym hotelu podczas naszego pobytu. Dzisiaj jest przedostatni dzień. Na razie zjedliśmy tylko przystawki. Bartek zjadł tatara. Podobno bardzo dobry. Ja mam grillowane warzywa, ale czekam na kurczaka, więc sobie zostawiłam. Thank you. Ta-da! W Mizzi's Selection Rinella można też bez problemu urozmaicić sobie dzień różnymi aktywnościami. Na plaży oraz przy basenach organizowane są zajęcia zumby, aquaerobiku czy gier zespołowych. Dla osób szukających odpoczynku w spokojniejszym klimacie dostępna jest strefa spa. Można tutaj za dopłatą skorzystać z dobrej jakości masaży, miałam okazję to przetestować, zabiegów pielęgnacyjnych czy relaksacyjnych rytuałów. W hotelu jest również niewielki kryty basen, natomiast można z tego basenu korzystać tylko wtedy, jeśli korzysta się z usług spa. Naprawdę jest to dobrej jakości spa z dobrymi kosmetykami, bardzo ładnie zagospodarowana przestrzeń i rzeczywiście można się zregenerować podczas takiej godzinki czy 1,5 godzinnego masażu. Na terenie hotelu też jest siłownia. Teraz idziemy zobaczyć siłownię. Niezbyt duża, ale dobrze wyposażona. Znajdują się w niej maszyny do ćwiczeń cardio, bieżnie, rowerki czy orbitreki, a także kilka stanowisk siłowych i wolne ciężary. Wieczorami sporo się dzieje.
zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Przygotowano różne formy rozrywki. Dorośli mogą liczyć na muzykę na żywo w barze przy basenie lub w strefie wypoczynkowej. Występują wokaliści, zespoły grające na żywo albo DJ-e w zależności od tego, jaki mamy dzień tygodnia. Czasami organizowane są też wieczory tematyczne z tańcami w nieco bardziej imprezowej atmosferze. Dla najmłodszych tak naprawdę codziennie jest mini disco, takie tradycyjne jak zazwyczaj w hotelach w formule all inclusive. Któregoś wieczoru też były pokazy akrobatyczne, teatry cieni i widowiska z elementami ognia. Wszystko to odbywa się na świeżym powietrzu. Słuchajcie, ostatni dzień naszego wyjazdu na Kretę. Kończymy nasz tygodniowy pobyt w hotelu Mythi's Rinella. Bardzo udany pobyt. Ja bym chciała polecić to miejsce z kilku względów. Pierwszy to uważam, że w ogóle Kreta jest super pomysłem w pierwszej dekadzie maja. Ze względu na pogodę. My mieliśmy całkiem letnią pogodę, temperatury nawet były 35 stopni. Wiadomo, woda w morzu czy w basenach jest jeszcze zimna, ale kąpaliśmy się, bo ona nie była lodowata, tylko po prostu była zimna. Drugim bardzo dużym plusem tego miejsca jest przepiękne położenie hotelu. No, myślę, że jedno w ogóle z takich bardziej spektakularnych. Mamy góry z jednej strony, góry z drugiej strony, przepiękne morze. Hotel jest położony tarasowo, jest zielono przy plaży, naprawdę świetna lokalizacja. Kolejnym bardzo dużym plusem tego miejsca uważam, że są ludzie. Oni są tutaj naprawdę mili, nawiązują relacje, znają Polaków, bywają w Polsce, jakby naprawdę można z nimi porozmawiać. No, hotel w ogóle sam Mythi's to jest na pewno bardzo dobra sieć i tutaj myślę, że w każdym Mythisie jesteśmy w stanie wypocząć. I też bardzo duży plus to jest to greckie Siga Siga. Ja to tutaj bardzo mocno zobaczyłam, jak oni są wyluzowani. Na początku to trochę nawet drażni, że trzeba na coś poczekać i w ogóle, ale my wpadamy z tego naszego wiru, z pracy, z obowiązków i tutaj tak się zatrzymujesz, bo jakby to miejsce cię zmusza do tego, żeby się zatrzymać. No i to jest, uważam, bardzo duży plus. Ja dzisiaj miałam wrażenie, że już nas obsługują szybko, bo jest ostatni dzień urlopu i ja naprawdę czuję się bardzo wypoczęta. Oni nas obsługują tak samo, jak obsługiwali nas pierwszego dnia. Pierwszego dnia mnie to denerwowało. Więc ten grecki vibe, to greckie Siga Siga na pewno tutaj znajdziecie. Mythi's Rinella na Krecie, w miejscowości Kokini Hani, 15 km od Heraklionu, od lotniska, czyli krótki lot, krótki transfer i fajne miejsce.